miejsce, które mi nie przypomina tego miejsca mojego urodzenia. Tu był kiedyś piękny plac Muranowski. Tu był skwer. Pamiętam drzewa, ławki. Urodziłam się w Warszawie, w rodzinie żydowskiej, tradycyjnej rodzinie. Przedszkole było dla dzieci żydowskich, ale z językiem polskim. Pamiętam, że mówiło się w domu, jidysz, ale ja nie miałam problemu z językiem polskim, bo mówiło się też po polsku. Moi rodzice i dziadkowie mieszkali w Warszawie. Mieszkaliśmy przy ulicy Żelaznej 91. Obok bramy był taki wąski sklep. Prowadził go Żyd, nasz sąsiad. On igłą zszywał sobie palce. Oczywiście robił jakieś sztuczki, które robiły na nas niesamowite wrażenie i my byliśmy zaszokowani. On miał córkę o imieniu Lonia, która była koleżanką mojej siostry. I my żeśmy żyli po prostu jako normalni sąsiedzi. Moja mama była warszawianką i to z takiej rodziny, która od kilkuset lat była w Warszawie. Nowolipie, ta moja ulica. Ja ją bardziej widzę czasem niż tę Warszawę dookoła siebie, bo ona jest stale w mózgu. Rano przychodzili z gorącymi obwarzankami, to nazywało się bajgle. Nie ma już na świecie takich obwarzanków, bo jak się go brało, to można było rozplątać go. Rodzice moi mieszkali na Marszałkowskiej 49. To była tak zwana dobra dzielnica. Moja niania czasem mnie zabierała do kościoła Zbawiciela i pamiętam, że trzeba było mówić modlitwę i niektóre dzieci mówiły, że nie potrafią, a ja mówiłam, że ja potrafię, bo mnie niania nauczyła. Na Bagateli był ogródek jordanowski i w tym ogródku zastała mnie wojna. Siedziałam w piaskownicy. Przyszła moja mama i powiedziała, że wojna jest i teraz co my zrobimy? The special quality of the Nazi system, people who had the energy to develop something had the power to do it. When Mr. Dengel took over in Warsaw, in early December 1939, he had the idea to invite Hubert Groß to come to Warsaw and build a German Bauverwaltung. Hubert Groß was the architect who was at that time head of the town planning office in Würzburg. Groß joined the party in May 1933, knowing that something great is coming up. In contrast, my father, who became the chief architect of Hamburg, joined the party like, in fact, most architects in Germany on 1st May 1937. I started to call myself a private detective, and I was searching for the German architects who worked in Poland during the war.
Gross, upon the advice of Mr. Dengel, developed a dream of reducing Warsaw to next to nothing. Na ekranie mamy taką wizualizację jednego z moich projektów, które są poświęcone planom faszystowskiej budowy nowego miasta, czyli Die Neue Deutsche Stadt Warschau. To jest właśnie ta wirtualna odbudowa Warszawy. Tutaj wjeżdżamy tak w sumie w centrum. To jest właśnie niewielkie miasteczko, do którego wjazd jest zabezpieczony strażnicami z każdej strony. To są właśnie główne zabudowania miasta. Die Neue Deutsche Stadt Warschau. Na Pradze była specjalna dzielnica dla Polaków, którzy mieli być powoli eksterminowani. Miasto Die Neue Deutsche Stadt Warschau miało być w ostateczności zamieszkane tylko i wyłącznie przez Niemców. Ludności żydowskiej miało nie być. With regard to Warsaw, the Führer has decided that the reconstruction of that city as a major Polish metropolis is absolutely out of the question. The Führer's wish is that in accordance with plans for the development of the general government territory itself, Warsaw be reduced to the level of a provincial city. From the diary of Governor General Hans Frank. Jak weszli Niemcy, od razu zaczął się terror w gruncie rzeczy. Te różne Bekanntmachung, oświadczenia. Wszyscy muszą oddać wszystkie cenne rzeczy. Jakieś biżuteria, powiedzmy jakieś aparaty radiowe, fotograficzne, futra. Wszystkie cenne rzeczy trzeba oddać. Oznakowano Żydów. Żydzi musieli nosić opaski z gwiazdą Dawida. Było to bardzo, bardzo uciążliwe. Ja sobie pomyślałem, że to jest upokorzenie. W każdej chwili mogę zostać poniżony. In the spring of 1940, consultations were begun with a view to creating one or more Jewish housing districts within the city of Warsaw. In the end, however, it was decided that a single district should be established in the area where Jews were traditionally in the majority. Dr. Friedrich Gollert, SS Untersturmführer, Head, Division of Regional Planning, Office of the Governor of the District of Warsaw. Where was the Jewish neighborhood in Warsaw? There were Jewish neighborhoods. Yeah. Nalewki, Nowolipki, where it was almost all Jewish. But when you're a third of the city, you're all over the city. And the interaction with non-Jews was a normal daily event. That comes to a crashing halt with the building of the Warsaw Ghetto Wall, which goes through the heart of the city and divides Jews from non-Jews as they were never divided before. Mur to nie było nagle. Takie kawałki muru zaczęły być budowane od kwietnia 1940 roku. Kawałki muru albo kawałki takich przegród z drutu kolczastego. One powstawały w różnych miejscach. One przeszkadzały ludziom się poruszać, no ale można było je jeszcze obejść jakoś.
the Schmidt and Münstermann Company, concerning the Jewish Housing District. 1 linear meter of border wall is equal to 1.3 cubic meters of wall. Daily requirement for 100 masons. 12 cubic meters of white lime. 1,500 kilograms of cement. 37,000 bricks. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jestem Żydówką. Więc najpierw było takie, dlaczego my się musimy przeprowadzać. Potem było, co to znaczy, że ja jestem Żydówką. I dlaczego my musimy opuszczać ten dom. I jak tylko przyszliśmy do getta, to pierwszą rzeczą, jaką ja zobaczyłam, był okropny afisz. Ja nie chciałam być taka jak ten Żyd na plakacie i w ogóle strasznie rozpaczałam z tego powodu, że ja tu muszę w takim tutaj mieszkać i mi się zdawało, że każdy Żyd wygląda tak samo i byłam tak strasznie upokorzona tym wszystkim, że z całej siły mówiłam do mamusi, że ja już nie chcę być Żydówką, że ja z powrotem chcę wrócić na Marszałkowską i w ogóle dlaczego tak się dzieje. Notice, by order of the district governor and effective immediately, a self-contained Jewish quarter is to be created in the district of Warsaw with a view to preventing the spread of disease. In the city of Warsaw, a boundary running around the Jewish quarter has been established, and all border streets are to be simultaneously closed off from it on both sides as follows. From Zielna to Królewska and Zwota. From Zwota to Zielna and Żelazna. From Twarda to Żelazna and Srebrna. From Srebrna to Twarda and Miedziana. From Miedziana to Srebrna and Kazimierz Square. From Kazimierz Square. Polacy mogli wchodzić do getta, przedstawiciele różnych firm mogli wchodzić, pracownicy zarządu miasta. Jednym słowem, to były takie urzędowe sprawy. Tak się złożyło, że myśmy mieszkali w obrębie getta, bo Plac Muranowski wchodził w skład getta, tego dużego getta. Natomiast ci, którzy mieszkali, Żydzi mieszkający poza gettem, musieli się wprowadzić do getta, a z kolei Polacy mieszkający na terenie getta wyprowadzali się. Zrobił się taki ruch bardzo bolesny często. Zostawiali swoje mieszkania, często własne domy, zostawiali meble i cały dobytek z jakimiś bardzo małymi węzełkami. Zrobiło się w getcie bardzo ciasno. Widzimy obrazy wypędzania ludności żydowskiej.
odbywało się też coś w drugą stronę. Takich jak my były dziesiątki tysięcy ludzi. Pamiętam, jak siedzę na furze pełnej naszych rzeczy. Nas wyrzucano z Żelaznej, dlatego że tam robiono getto. Nas natomiast przesiedlono na ulicę Brzeską, 5, mieszkania 110. Była to rudera. Measures involved the resettlement of around 700 ethnic Germans, 113,000 Poles, and 138,000 Jews. The Warsaw Jewish Housing District is an enclosed area, cut off from its surroundings by walls, fences, and so on. Movement of persons and goods in and out of the area is by special permit only. Dr. Friedrich Gollert, SS Untersturmführer, Head, Division of Regional Planning, Office of the Governor of the District of Warsaw. Ludzie ci, którzy, tak jak ja, byliśmy poza murem, prawda, getta, to wcale nie znaczy, że to było rajskie życie. Dostaliśmy jeden pokój, to tam mieszkało nas 5. Ludność żydowska zawsze szukała możliwości kontaktu poza murem getta do zdobycia jakiegokolwiek pożywienia. Z początku Lonia przychodziła do nas na Brzeską i wiem, że chociaż nam nie powodziło się dobrze, była 3 rodzeństwa, mama, tata, tylko po prostu szmuglem się zajmował, bo nie było wtedy innej szansy. Ale mama, wiem, że odkładała kartofle i obierki. I jeszcze, nie wiem, co ona jeszcze dostawała, ale my żeśmy się jakoś dzielili. Lonia później przestała przychodzić. Oczywiście nie wiedzieliśmy dlaczego, jak. Ojciec układał w takie rulony pieniądze. Nie wiem, czy to były większe nominały wtedy, jak to się tak zmniejszało i zmniejszało, aż w ogóle nie było tych pieniędzy. Potem moja siostra po prostu się rozpłynęła, nie wiem w jaki sposób. Ona i ojciec przestali istnieć. Nie pamiętam ani pożegnania, ani okoliczności. Może moja pamięć to odrzuciła, bo to było zbyt straszne. Właściwie centrum Warszawy zostało wyjęte zupełnie z normalnego funkcjonowania. Tak jak, prawda, jak się patrzy na to, jaką część zajmowało getto, no to było serce Warszawy właściwie. Jeżeli jeszcze się weźmie pod uwagę, że tutaj Niemcy sobie wyodrębnili jakiś kawałek, no to właściwie Warszawa dla warszawiaków to była tylko jakaś część. There was the Deutsches Wohngebiet, no, in the south of Warsaw. And this also had a demarcation, and it's very clear that nobody else was supposed to live there. The German housing district has been created for the protection of the German population at their request. The police cannot guarantee Germans living outside of this district the same degree of personal safety as is provided to those living within it. Hans Pfliegner, Nazi Party, Stabsamtsleiter, Warsaw. Soldiers must not be seen on the street or in any public place in the company of Poles, men or women.
nor should they enter restaurants with them. Beware when making acquaintances. You can never be sure who it is you are dealing with. No Pole, and certainly no Jew, can have honest intentions towards a German. From instructions to soldiers of the Wehrmacht, temporarily stationed in Warsaw. Night and day, by rail, in carts and buses, Jews arrive here from Polish towns and villages. The individual vanishes in this enormous human mass. People are crammed in. Individual faces are unrecognizable. The German army and civilians must in any event be protected from the Jews, immune carriers of disease bacteria. The separation of Jews from the rest of the population, Polish as well as ethnic Germans, is a moral and political imperative. Traffic in the center of Warsaw has also been only minimally affected by the creation of the Jewish housing district. Above all, in the interests of the Wehrmacht and the economy, great care was taken to ensure that certain main thoroughfares would remain crossable without obstruction to through traffic. Waldemar Schön, SS Standartenführer, Director, Department of Resettlement, Office of the Governor of the District of Warsaw. Gest niemieckich urbanistów, którzy dzielą, administrują tym podzieleniem, którzy wyznaczają ulice do przejazdu dla tramwaju po to, żeby skrócić drogę łączności, tworząc w ten sposób dwa getta, mniejsze i większe. To wszystko byłoby przerażającym miszmaszem zła. Granice getta niektóre zmieniały się dosłownie co tydzień. I to było zresztą przedmiotem takich przetargów między zarządem miasta a zarządem getta. Czy dany dom zostanie w getcie, nie zostanie. To właśnie szczególnie dotyczyło tych domów na obrzeżu. Chłodna stała się ulicą podziału dzielnicy żydowskiej. Trzeba było ją takim prostym gestem przeciąć po linii tramwajowej, która tamtędy wiodła, i ta linia była niezwykle ważna. The ghetto was divided into two parts, a small ghetto and a large one. In order for Jews to move back and forth between the small and the large ghetto, it was necessary to stop the flow of traffic at intervals. Since this was inconvenient for the Germans, Jews were given permission to cross over
as infrequently as possible. As I walked along Żelazna, I would see from a distance the crowd milling at the corner of Chłodna. People would be shifting restlessly on the spot, waiting for the German police to decide when the traffic on Chłodna was light enough and the crowd on Żelazna thick enough to warrant letting the Jews across the street. When the moment finally came, the police cordon would part and the impatient crowd would surge forward in both directions, pushing each other over in the panic to distance themselves from the dangerous German presence and melt once more into the depths of the two ghettos. Jest taki pas w chodniku, pokazuje przebieg granicy getta. Jak getto się mieściło w Warszawie. Nie wyizolowana wyspa i nie wiadomo, co jest naokoło, tylko w mieście. Na każdej tablicy jest taki gwóźdź, który wskazuje, gdzie jesteśmy. Część śródmieścia Warszawy została wyrwana, dlatego to jest tak wyciągnięte na wierzch. Naszym zamierzeniem, Tomasza Leca i moim, było tu pokazać getto w rzeczywistej przestrzeni. Jak to było, gdzie to przechodziło. I think very important was when the city of Warsaw put down kind of the boundaries. In the sidewalk you see, I'm in the ghetto, I'm out of the ghetto, with a little plaque. Very important. It's there. It's not a tall monument, but it's there when you want to see it. You're reminded. The streets of the ghetto, and they alone, ended in walls. Sometimes I would be heading unsuspectingly in a particular direction, when suddenly, without warning, I would come up against one of these walls. My way would be blocked, yet everything in me wanted to keep on going, and there was no logical reason why I should not be able to do so. In that instant, the street on the other side of the wall would become irresistible, necessary, the most precious place on earth. There was nothing I wouldn't have given to be part of what was going on there. But it was no use. Time and again, I would give up in defeat and retrace my steps with the same feeling of despair.
Żyd, który nie miał wiele pieniędzy albo nie miał kogoś, Polaka, który był jego przyjacielem w swoim czasie, nie miał żadnych szans, żadnej możliwości. To, co go obchodziło w życiu, to co jutro on będzie jadł i co da swoim dzieciom. Ja należałem do tych, którzy nie mieli. Szmugiel się zaczął natychmiast, bo inaczej po prostu nie można było żyć. Około 80% żywności w getcie pochodziło ze szmuglu, nie z tych oficjalnych dostaw, na które Niemcy pozwalali. Jak ktoś miał pieniądze, bo to sprowadzali jakimiś drogami. Ja sama byłam kiedyś świadkiem, bo ten tramwaj przejeżdżał przez Plac Muranowski, skręcał i nieraz wyrzucali. On się nie zatrzymywał w getcie, ale wyrzucali worki. Taką drogą handel odchodził. No i szmugiel był ważnym zjawiskiem współpracy ludzi w getcie i poza gettem. Hala Mirowska była bardzo mocno związana z funkcją handlową. W warunkach okupowanej Warszawy tam odbywał się handel, tam były produkty, tam była żywność. Stąd ludność żydowska zawsze szukała możliwości zdobycia jakiegokolwiek pożywienia. I właśnie hala Mirowska była jedną z takich części miasta bezpośrednio przylegająca do terenów getta. Pamiętam w pobliżu hal idący takim ukosem właśnie mur getta. In some places, the ghetto walls did not come right down to the pavement. At regular intervals, there were openings at ground level through which water flowed into drains running alongside the sidewalks. These openings were also used by children for smuggling. Tiny, dark creatures with legs like matchsticks would converge on these openings from all sides. Terrified eyes darted from left to right, and frail paws dragged through bundles that were often bigger than the tiny smugglers themselves.
Notice: any Jew unlawfully leaving the designated housing district is to be punished by death. The same punishment will apply to persons who consciously protect such Jews or in any way assist them. Warsaw, 10th of November 1941. Dr. Fisher, Governor. To miejsce, ta Ścienna, to jest bardzo ważna ulica dla mnie. To jest ulica, której ja się bałam i boję się tak trochę do dzisiaj. Tak nigdy tą ulicą nie przeszłam bez uczucia lęku. Za tym murem spędziłam z rodziną ponad 2 lata w getcie. I jak pierwszy raz się tu znalazłam, to szukałam obsesyjnie dziury, jakby tu ona miała być, przez którą myśmy z tego getta uciekły z mamą. I stałam tu i tak czas się cofnął i w zasadzie cały czas myślałam, gdzie ta dziura jest. Ale ta dziura była prawdopodobnie dalej, w innym miejscu. Moja matka zrobiła coś, czego normalny człowiek nie robi. Otóż po ucieczce z getta poszła ze mną na dworzec główny, wsiadła do przedziału z oficerami niemieckimi i ponieważ mówiła dobrze po niemiecku, zapytała się, czy może z córeczką tutaj usiąść. I oni pozwolili. Myślę, czy ja bym mogła tak zrobić jak moja matka. To było bohaterstwo. Widzę za sobą 2 lata upokorzenia, uwięzienia, głodu, strachu. Tak jak mówiłam, że ja się boję tą Ścienną chodzić, to jest prawda, bo ja się ciągle spodziewam, że albo zobaczę coś strasznego, albo mi się przypomni coś strasznego. All around, I could see handcarts, and on them bodies of men, women, and children piled carelessly one on top of the other. I became aware of a strange, vaguely sweet and sickening odor I'd never smelled before. A Jewish policeman explained. Next to the Jewish cemetery, there was once a large field. Today, it's one of the biggest mass graves ever, filled with the bodies of Jews from all corners of Europe. Could this be real? How was it possible that a human being of flesh and blood could be allowed to die in such a pitiful fashion? German occupation murdered 90% of the Jews here. It's heartbreaking. And then if you could imagine that not only does the wall go through the heart of the city, right in the middle of a street, it stops, but on the other side of that wall, starvation, disease, and very soon after, deportation to death.
Mała stacja Treblinki. Na szlaku Tłuszcz Warszawa z dworca Warszał-Ost wyjeżdża się szynami i jedzie się wprost. I podróż trwa czasami 5 godzin i 3/4, a czasami trwa ta jazda całe życie, aż do śmierci. A stacja jest maleńka i rosną 3 choinki i napis zwyczajny. To stacja Treblinki. I nie ma nawet kasy, ani bagażowego. Za 1 000 000 nie dostaniesz biletu powrotnego. Nie czeka nikt na stacji i nikt nie macha chustką. I cisza tylko wsi i wita głuchą pustką i milczy słup stacyjny i milczą 3 choinki i milczy czarny napis Stacja Treblinki. Przesiedlenie trwa. W każdej chwili może podjąć swój bieg. Jego proces nie jest skończony. Dlatego notatki te powstają z instynktownego pragnienia, żeby pozostawić po sobie ślad. Z rozpaczy, która chwilami chce krzyczeć. I z chęci usprawiedliwienia swego życia, trwającego jeszcze wciąż, w śmiertelnej niepewności. Mamy na szyjach pętle. Kiedy ucisk ustępuje na chwilę, wydobywa się krzyk. Nieraz rozbrzmiewały w historii takie wołania. Brzmiały długo, na próżno. I dopiero z nich powstawał później daleki oddźwięk. For security reasons, I order that the ghetto of Warsaw be demolished. All utilizable building parts and other materials of any value are to first be salvaged. An overall plan for the razing of the ghetto is to be submitted to me. We must in any event ensure that the living space occupied up until now by 500,000 subhumans and in no way fit for habitation by Germans disappears completely. And that Warsaw, this city of 1 million, always a center of corruption and revolt, is reduced in size. Heinrich Himmler, Reichsführer, SS. Getto stało się miejscem, że z jednej strony była organizacja bojowa, która się przygotowała do walki, z drugiej strony ci Żydzi znaleźli miejsce, w którym się ukryli. Ja zeszłam do tego bunkra dokładnie w styczniu 1943, a w kwietniu wybuchło powstanie. No właśnie. Więc moi bracia, którzy brali udział w powstaniu, wyszli. W ogóle bunkier był zbudowany na bazie piwnicy. Tak. To była piwnica pogłębiona, oszalowane były boki i ta ziemia wydobyta z ziemi była dookoła. Także to dawało jakąś taką możliwość izolacji. Kiedy się wszystko paliło, sąsiednie piwnice, to wszystko się zawaliło, to wszystko się spaliło, to ten bunkier jednak ocalał. W czasie powstania brałem udział i zostałem ranny. Pamiętam 1943 rok, wylot Nowogrodzkiej i jakieś dymy niesamowite ze strony północnej. Walka w getcie, tam się dzieje coś. Ale jako taki obrazek pamiętam.
the Jewish quarter of Warsaw is no more. Jürgen Stroop, SS Gruppenführer. Powiem taką rzecz, która mnie boli, minęło tyle lat. Ja wiem, że ja nie opłakałam mojej rodziny. Ja nie miałam czasu nawet na to, bo to było tak, wszystkich zostawiłam. Miałam 6 braci, 1 siostrę, rodzice, wszystko. Ja jedna wyszłam z tego całego. No, zostałam jako świadek. Bo gdybym ja jeszcze została, to już by nikogo nie było. Właśnie wartość życia polega na tym, że można czemuś zaświadczyć. Tak. Powstała gęsiówka. Był to obóz, który gromadził ludzi potrzebnych do rozbiórki getta. Getta nie burzono dynamitem wysadzając, tylko rozbierano. Także to była totalna grabież. I ten obóz na Gęsiej była to gehenna. Ginęli tam ludzie. Na terenie getta Niemcy zamierzali na jego ruinach założyć ogród dla Niemców. Stąd ta rozbiórka, ufałdowanie, prawda, miało być przykryte ziemią i stworzony rajski ogród. The intention was to destroy the capital of what was formerly Poland. That was the main intention, to destroy the idea alone of a capital, because there was no more Poland. Później byłam prawie rok po stronie aryjskiej. Cała była sieć udzielania pomocy. Kiedy coś było niebezpiecznie, ktoś przychodził, brał za rękę, przeprowadzał. A nas z moją bratową przenieśli w inne miejsce, bo było niebezpiecznie. I rozdzielono nas. No i któregoś dnia właśnie syn dozorcy przyprowadził Gestapo. Gestapo zabrało mojego brata. Tam był jeszcze taki młody chłopiec Zygmuś, który pomagał mojemu bratu. I zabrali też tego dozorcę, który się opiekował moim bratem. Dozorcą, który był ojcem tego łobuza, który wydał. No i na Alei Szucha w Gestapo zginął mój brat, zginął ten Zygmunt i zginął ojciec, pan Grochowski. Pamiętam 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie. I zawsze mówię, ja przeżyłam 2 razy palącą się Warszawę. In 1944, a German architect documented the blowing up of buildings, one after the other. It's very difficult to believe that a person who calls himself an architect, and he writes his designation and his name on these cards, his job is to document that the bombing squads did their job. It has to be proof that this road and that road and the next road, one building after the other, gone. Dookoła były rozgrzane mury do czerwoności prawie. Gonili całe kolumny ludzi i z 2 stron ulice palące się, spadające różne kawały palących się, nie wiem, drewna czy jakieś takie walące się, to się czuło, dookoła paliła się Warszawa. Bardzo wczesną wiosną 1945 roku. Pamiętam, z tej strony murów domy stały spalone, częściowo zrujnowane, ale były krajobraz zasłonięty ruinami.
Natomiast wejście w stronę getta okazało się, że tam jest przestrzeń prawie pustynna. Pamiętam te Karpaty ruin, po których żeśmy biegali. Między tymi gruzami była ścieżka i był wstawiony taki kijek i tam plakieta z napisem Nowolipie. Obliczyłem sobie krokami, czy odnajdę ruiny mojego domu. I odnalazłem, bo ten dom miał bramę wyłożoną żółtymi kafelkami. I nagle patrzę, są wśród tych gruzów żółte kafelki. Wziąłem sobie taki kafelek, ale potem żona pakowała i ona zobaczyła, że co jakiś kawałek muru wyrzuciła. I nie mam tego kafelka. When Hubert Groß returned to his hometown in April 45, he came across the hills, saw his home city burning. He took off his uniform, buried it in the woods, and said, ich war mir keiner Schuld bewusst. There was in his mind no admission of any guilt. Among those architects whom I met, nobody ever mentioned anything or answered the question, why were they there? Whose intention did they fulfill? No answer. Ja nie czułam osobistych związków z gettem przed śmiercią mojej mamy. Pokazała mi to zdjęcie. Powiedziała mi, że tu jest ktoś z jej rodziny. Niedługo potem wyszła taka książka o tym zdjęciu. To, co mama mi mówiła, to mnie jakoś przygotowało, że ja powinnam się temu jakoś bliżej przyglądać, ale właśnie ja dopiero z tej książki się dowiedziałam, że ta kobieta, która jest tutaj widoczna dosłownie za tym chłopczykiem z podniesionymi rękami, to jest starsza siostra mojej mamy. I ja wtedy pomyślałam, to jest moja ciotka. I właśnie wtedy się zaczęła to moje osobiste powiązanie, zaczęło się wtedy. Mam nadzieję, że nie zabłądzę. Ja ten grób mojego dziadka znalazłam nie tak dawno. Przez to, że młodzież przychodziła, ludzie porządkowali i były ustawione macewy. W ten sposób znalazł się też grób mojego dziadka. Także bardzo się ucieszyłam, bo właściwie jest to jedyne miejsce, gdzie mogę, powiedzmy, przyjść, zapalić świeczkę. On stał taki pojedynczy stał i wszystkie naokoło były zwalone. O, jest. To jest grób mojej babci, mamy mojego ojca. Zmarła w roku, w którym ja się urodziłam, więc moja mama była ze mną w ciąży 3 miesiące, jak tutaj ten pogrzeb się odbył.
Jest. Wzięłam światełek. To jest grób mojego dziadka. Z tego nagrobka dowiedziałam się, że był z rodu Lewitów, co oznacza tutaj ten rysunek. Abram Jehuda, syn Ashera, czyli mój pradziadek miał na imię Asher. To było niesamowite, takie mistyczne wrażenie, że tutaj są moje korzenie. Nawet teraz, jak stoję. To jest takie uczucie ciągłości i jedności z tą moją babcią. Why was the cemetery not destroyed? I think the simple answer is that the Germans ran out of time. Their first focus was killing the living, not murdering again the dead. But simply they ran out of time. Of the dozens of major synagogue buildings, only one still stands today, and that is the Noshik Synagogue. Why this one synagogue survived? Then we're already almost getting to mystical answers. The practical answer is that it was already outside of the ghetto by the time the uprising began in April 43 and was being used by Germans as a warehouse and a stable for horses. But not all the Jews were killed. And today, we have a small, but trying to be creative, trying to be vibrant, real Jewish community in Warsaw. After liberation in 1945, you couldn't live in Warsaw, really. And slowly trying to rebuild, and then getting, again, undermined by Soviet occupation and oppression. Bardzo trudno jest sobie wyobrazić to, co było tutaj przed wojną, dlatego że to miejsce się tak zmieniło. Przestały istnieć niektóre ulice, niektóre place, inne zmieniły nazwy, niektóre zmieniły przebieg. Praktycznie takich budynków oryginalnych, które by przetrwały, zostało może kilkanaście. Ta przestrzeń ma tutaj wiele wymiarów i wiele warstw. I fizycznie nad tym, co my widzimy, pod spodem jest jeszcze ta druga warstwa, która czasem daje o sobie znać, nawet kiedy tutaj robotnicy wykopują rury, wykopują szczątki dawnego życia. I jest to najbardziej chyba niezwykłe miejsce w Warszawie, ze względu na to, że tutaj było getto. I architekt Bogdan Lachert w 1949 roku stworzył osiedle mieszkaniowe, które jest zarazem pomnikiem getta. W jego murach miało zakwitnąć nowe życie. Niezwykłość tego założenia polega na tym, że domy powstawały z cegieł, z gruzów, z takiej gruzobetonowej cegły, z ruin. Wraz ze wszystkim, co w tych gruzach było, także oczywiście ze szczątkami ludzkimi.
I domy stoją na cokole gruzobetonowym, wyrastają ponad poziom gruntu, więc stoją na takich dziwnych pagórkach, co w Warszawie, mieście płaskim, też od razu zwraca uwagę. People calling me and saying, there are spirits in my apartment. I'm in the old ghetto. Can you do something? Well, that's beyond my competence. But I did go, and I said Psalms, because if a person feels if I can make someone feel more at peace, then I'm happy to do so. To jest ciąg ulicy Muranowskiej. To jest w całej krasie dom, w którym Mój. pani mieszkała, narożny, Tak. numer 10. Tak. I tu następnie 12, 14, Tak. I 16 tu była dalej. ta bramka, przez którą się wchodziło. Tu były sklepy, tu była restauracja pana Gujskiego. Pan Gujski miał restaurację, to był Polak i miał synka Jasia, z którym się bawiliśmy na podwórku. Na planie miasta, jak już zlokalizowałem, gdzie był pani dom, to naniesie się na współczesne zdjęcie. To gdzieś na ulicy podobno. To jest przy skrzyżowaniu. Jest miejsce, w którym był pani dom. Tu się urodziłam. The memory of the ghetto, it's beginning to really return into the memory, into the soul of Warsaw. Give people a chance to remember, and chances are they will remember. April 19th, the anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. While we're moving farther away from the event, actually the number of people coming is growing. That's a sign of hope.